przyciągnąć uwagę widza do naszego obrazu, jak sprawić, żeby osoba, która ogląda nasz obraz, patrzyła na te miejsca, na które chcemy, żeby patrzyła. Każdy obraz ma takie miejsca, które są mniej istotne i takie miejsca, które są bardzo ważne. Jeżeli maluję pejzaż, to w tym pejzażu pojawi się mnóstwo elementów, ale jeżeli interesuje mnie tam jakiś malutki domek w tym pejzażu, to ten domek będzie takim elementem, który powinien być zauważony przez tą osobę, która ten obraz ogląda. Więc w jaki sposób pokierować wzrokiem osoby oglądającej, żeby patrzyła na te miejsca, na które ja chcę, żeby patrzyła? Jednym ze sposobów nakierowania uwagi na określone miejsca w obrazie jest kontrast. Kontrast, który możemy zwiększać, który możemy zmniejszać. Czym tak naprawdę jest kontrast? Chodzi o różnicę pomiędzy poszczególnymi elementami, jasnościami, kolorami. Im ta różnica jest większa, tym kontrast będzie mocniejszy i tym silniej będzie oddziaływał na patrzącego. A im ta różnica pomiędzy elementami jest mniejsza, tym kontrast będzie słabszy i nie będzie tak bardzo zwracał tej uwagi. Nasz mózg, ludzki mózg ma to do siebie, że bardzo przyciągają nas wszelkiego rodzaju różnice. I właśnie dlatego ten kontrast, mocny kontrast, działa jak taki magnes na nasze spojrzenie. Wyłapujemy bardzo mocne kontrasty bardzo szybko. Żeby posługiwać się kontrastem w taki bardziej świadomy sposób, dobrze posługiwać się nim przez cały czas malowania. W momencie, kiedy zastanawiam się nad obrazem, zastanawiam się nad jego kompozycją, to już zaczynam zastanawiać się, w którym miejscu dam ten kontrast. Czasami zmieniam pewne elementy, żeby ten kontrast podnieść, a czasami zmieniam, żeby ten kontrast obniżyć w miejscach, gdzie nie chcę, żeby one przykuwały uwagę. I tak samo w czasie malowania pracy i na koniec, kiedy jeszcze oceniamy, robimy te ostatnie takie spojrzenie, czasami zdarza się, że niechcący w tym całym amoku malowania, zdarza się, że niechcący podkręcimy ten kontrast w takim miejscu, gdzie on jest nam niepotrzebny. I warto wiedzieć, jak ten kontrast osłabić, właśnie w tych miejscach, które nie mają przyciągać uwagi, i jak ten kontrast podkręcić, podnieść w tych miejscach, które mają przyciągać uwagę. I teraz pokażę Wam kilka rodzajów kontrastów, jedne może bardziej znane, inne mniej znane, gdzie ten kontrast może się pojawiać i w jaki sposób on na nas działa. Zacznę od tych kontrastów, o których najczęściej się mówi i z którymi najczęściej się spotykamy. Pierwszy to z nich będzie kontrast walorowy. Kontrast walorowy, czyli różnica pomiędzy jasnym i ciemnym. I tutaj narysowałam taki największy kontrast walorowy, czyli różnica między białym obszarem, tutaj obszarem naszej kartki, i czarnym kwadracikiem. Czyli biały z czarnym to będzie największy kontrast. Oczywiście, kiedy weźmiemy innego rodzaju szary i namalujemy coś takiego, to nadal mamy tutaj kontrast. Jest dalej kontrast między bielą, a w tym wypadku taką średnią szarością. Jeżeli porównacie te dwa rysunki z sobą, to kontrast tutaj od razu widać, że jest mocniejszy niż w tym przypadku. I to jest wszystko ładnie, w momencie kiedy rysujemy ołówkiem, wszystko jest jasne, oczywiście białe i czarne, duży kontrast, proste. Ale kontrast walorowy dotyczy nie tylko rzeczy czarno-białych i skali szarości, ale również dotyczy kolorów. I tutaj się zaczynają ciekawe rzeczy, bo czasami zapominamy o tym kontraście. Tutaj rysunek w dwóch niebieskich kolorach, jasnych i ciemnych. I mimo, że mamy kolory, to nadal mamy też ten kontrast walorowy, dlatego że ta duża płaszczyzna, ten niebieski jest jasny, a ten jest ciemny i występuje między nimi taki sam kontrast walorowy, jak gdyby to była skala szarości. I tak samo w momencie, kiedy mamy troszeczkę inne niebieskie, ten kontrast walorowy będzie nam się zmniejszał. Ten niebieski kwadracik jest w tym wypadku jaśniejszy od tego i ten kontrast między tymi dwoma kolorami, walorowy kontrast, jest mniejszy niż między tymi dwoma.
Oczywiście, kiedy mamy dwa kolory, zawsze będziemy mieli jakiś kontrast między nimi, mniejszy lub większy, ale przecież na naszych obrazach zwykle tych kolorów jest więcej, więc zróbmy sobie tutaj taką jakby prostą pracę. Mówiąc prostą, mam na myśli, że będę rysować dalej kwadraciki. I narysowałam 4 te jaśniejsze niebieskie kwadraciki i jeszcze narysuję jeden właśnie taki ciemny. I teraz dobrze widać, w jaki sposób ten kontrast walorowy działa. Mamy wiele różnych niebieskich. Tutaj mamy średniej jasności te niebieskie kwadraciki, ale gdzie podąża nasz wzrok od razu, kiedy patrzymy na to, na całość. Momentalnie nasz wzrok kieruje się w to miejsce, dlatego że ten kontrast pomiędzy tym granatem a całą resztą jest największy, pomiędzy granatem a tłem i tak samo pomiędzy granatem a tymi pozostałymi niebieskimi kwadracikami. Tam, gdzie będzie największy kontrast walorowy, tam będzie skupiał się nasz wzrok, no niemalże od razu. Oczywiście oprócz kontrastu walorowego mamy również bardzo znany kontrast kolorystyczny. Największy kontrast kolorystyczny występuje pomiędzy kolorami dopełniającymi się, czyli tymi, które na kole barw leżą naprzeciwko siebie. Mamy żółty z fioletem, niebieski z pomarańczem i zielony z czerwonym. Teraz Wam narysuję te 3 takie najbardziej znane kontrasty. Oczywiście kontrastów jest nieskończenie wiele, tyle ile kolorów, ale to są takie 3 przykładowe, bardzo znane kontrasty kolorystyczne. Tu mamy te 3 bardzo znane, pewnie wszystkim, kontrasty kolorystyczne. Czerwony z zielonym, żółty z fioletowym i pomarańczowy z niebieskim. I w pierwszym momencie, jak sobie popatrzycie na nie wszystkie razem, to wydaje Wam się, że największy kontrast jest między żółtym i fioletem. Ale dlaczego? Dlatego, że w tym wypadku, oprócz tego, że mamy kontrast kolorystyczny, mamy jednocześnie kontrast walorowy, dlatego, że żółty jest dużo jaśniejszy od tego fioletu. Ten fiolet oczywiście nie jest aż tak ciemny jak ta czerń tutaj. Jeżeli te kontrasty zaczynają się kumulować, to jakby siła tego kontrastu zbiera się z tych różnych kontrastów razem. Teraz zróbmy tutaj jeszcze taki jeden przykład. Powiedziałam Wam, że ten kontrast jest największy, kolorystyczny kontrast, kiedy kolory są po przeciwnej stronie na kole barw. Ale oczywiście, jeżeli użyjemy tych kolorów, które nie są naprzeciwko, ale już zaczynają być tutaj coraz bliżej, to nadal będziemy mieli kontrast, tylko im te kolory będą bliżej siebie, tym ten kontrast między nimi będzie się zmniejszał. I tu zacznijmy właśnie jako jeden kolor, potraktujmy ten fioletowy i zacznijmy od żółtego. Tutaj narysowałam 5 par kolorystycznych. Zaczęłam od kontrastu żółtego z fioletem, a potem fiolet zostawiłam na miejscu, a potem tutaj jako drugi kolor przesuwałam te kolory w tą stronę, czyli najpierw ten ciepły zielony, potem taki zimniejszy zielony, potem taki niebieskawo-zielonkawy i wreszcie taki błękitny kolor. I zobaczcie, że im bliżej na kole barw te kolory były siebie, ta para każda, im one tu bliżej się schodziły, tym mniejszy jest ten kontrast. Trzeci kontrast, który jeszcze będzie dotyczył kolorów, to jest kontrast intensywności, czyli tego, jak czysty jest dany kolor, jak intensywny w porównaniu z drugim kolorem. I zobaczmy sobie tutaj 2 zielenie. Jedna jest bardziej zgaszona, jedna jest bardziej intensywna i tutaj też następuje pewnego rodzaju kontrast. On już nie jest taki może bardzo duży jak w tych wypadkach, ale też tutaj nie wzięłam bardzo takiego zupełnie zgaszonego kolorku i od razu ten bardziej intensywny kolor nam się rzuca w oczy. To nie musi być na takiej zasadzie, że mamy tło w jednym kolorze i jakiś kolor w jednym kolorze, bo tutaj zróbmy taką sytuację. Narysowałam tutaj kilka kształtów, tym bardziej zgaszonym zielonym i jeden kształt taki intensywniejszy. I znowu nasze spojrzenie momentalnie kieruje się do tego jednego, który różni się od tych wszystkich pozostałych. I na tym właśnie polega operowanie kontrastem, zwłaszcza przy używaniu kolorów. Oczywiście w trakcie pracy, kiedy malujecie obraz, kiedy używacie kolorów, to macie do czynienia z wszystkimi tymi 3 rodzajami kontrastu jednocześnie. Teraz narysuję taką właśnie sytuację, kiedy te wszystkie 3 kontrasty byłyby
razem. I teraz w jaki sposób na to patrzymy? Dlaczego one są razem? Po pierwsze, kontrast walorowy. Ten czerwony kwadracik jest ciemniejszy od tego jasnozielonego tła, więc mamy tu kontrast jasności, waloru. Po drugie, mamy kontrast kolorystyczny, dlatego że czerwień i zieleń są po przeciwnych stronach koła barw, więc tu jest duży ten kontrast między nimi. A dodatkowo jeszcze ten czerwony jest bardzo intensywny, a ten zielony jest taki bardziej zgaszony. Ale oczywiście kontrast nie dotyczy tylko kolorów, dlatego że może też dotyczyć wielu innych rzeczy. I tutaj parę takich przykładów. Po pierwsze, kontrast kierunku. Kiedy na przykład mamy wszystkie kształty na obrazie pionowe i nagle mamy jeden kształt poziomy. W tym momencie mamy kontrast między tymi pionami. Ten jeden się wyróżnia, dlatego że jest poziomy. Nasze spojrzenie momentalnie idzie w to miejsce. W jaki sposób na obrazach to widać? To mamy dużo poziomych linii i nagle pomiędzy nimi pojawia się coś pionowego, na przykład jakieś drzewko. I właśnie pomimo, że tutaj jest dużo tych poziomów, to nagle nasz wzrok kieruje się do tego jednego elementu, który się bardziej wyróżnia, do tego pionowego. Możemy mieć również kontrast rytmu. Jeżeli rysujemy jakieś obiekty, gdzie powtarza się rytm, na przykład taki dosyć prosty, powiedzmy sztachety od płotu niech będą. I w jednym momencie mamy jedną, która jest troszeczkę pod skosem. I też w tym momencie, przez to, że jest kontrast rytmu, że ten rytm został zaburzony w tym miejscu, tak naprawdę jest to też powiązane z kontrastem kierunku tutaj, ale tu był wyraźny rytm, wyraźnie powtarzały się te linie w tę samą stronę, więc tu skupia się momentalnie nasz wzrok, tu się przyciąga nasza uwaga. Możemy mieć też do czynienia z kontrastem wielkości. Mamy jakieś małe obiekty na naszej pracy i nagle jeden z tych obiektów jest duży. Tutaj dajmy sobie granicę kartki i też skupiamy się na tym dużym. Oczywiście może być też odwrotnie, że mamy duże koła i nagle pojawia się jakieś malutkie. Bach, tu patrzymy, dlatego że to się różni od tej całej reszty. I tak samo na obrazie, kiedy na przykład mamy albo bardzo duże budynki, albo jakieś takie elementy natury jak kanion, duże obiekty, a nagle pomiędzy nimi gdzieś się pojawia coś małego, czyli na przykład jakaś sylwetka na tle tych wielkich obiektów, to też przyciąga to naszą uwagę, dlatego że wyróżnia się to maleństwo od tych dużych obiektów. Możemy mieć również kontrast faktury. Jeżeli jedna powierzchnia będzie się wyraźnie różniła na naszej pracy już od drugiej, to też będzie tworzyła kontrast. I też nasze spojrzenie kieruje się w tą stronę. Oczywiście mamy też wiele innych kontrastów, na przykład kontrast tutaj kształtu. Mamy jakieś prostokątne obiekty i nagle pomiędzy nimi jedno koło. I oczywiście patrzymy od razu na to koło. Albo mamy jakieś proste, bardzo czy geometryczne rzeczy i pomiędzy tym coś, co ma bardziej taki organiczny kształt. Kiedy używacie tych kontrastów, to można ten kontrast zwiększać lub zmniejszać za pomocą krawędzi. Czyli jeżeli mamy dwa obszary i granica pomiędzy nimi jest taką ostrą krawędzią, więc ten kontrast tutaj też będzie bardzo ostry. Zmieniłam tą sytuację o tyle, że zamiast wyraźnej, prostej krawędzi, takiej ostrej bardzo, dałam taką krawędź niejasną. Nie jest tu ostro, ten czarny trochę nachodzi na biały, biały nachodzi na czarny i mimo, że nadal mamy tu duży kontrast, to jak popatrzycie na te dwie prace razem, na te dwa rysunki prościutkie, to ten kontrast przyciąga bardziej uwagę niż ten, dlatego że tutaj ta krawędź została jakby zamazana. Tutaj jeszcze oprócz tego, że krawędź nie jest już taka ostra, to jeszcze złagodziłam przejście z tego jednego koloru do drugiego, dodając pośrednią szarość. Czyli oprócz tego, że nie ma ostrej krawędzi, to jeszcze kolory jakby przechodzą jeden w drugi. I teraz z tych trzech ten ma najmocniejszy kontrast w tym miejscu. Ten jest jakby taki pośredni, a tutaj ten kontrast zaczyna być najsłabszy. I to jest
fajny sposób tutaj operowanie krawędziami. W momencie, kiedy w jednym miejscu pracy mieliśmy dosyć mocny kontrast, ale nie chcemy, żeby on był taki sam w całej ciągłości, czyli zaczynamy, powiedzmy, różnicę między dwoma obiektami jest taka dosyć mocna, a potem w jakimś miejscu pracy już przechodzimy z tej ostrej krawędzi w taką mniej wyraźną, jakby gubimy ten taki bardzo mocny kontrast. Oczywiście, kiedy patrzymy na tą kartkę teraz, na to, co Wam narysowałam, to wszystko wydaje się bardzo abstrakcyjne. No, pewnie między innymi dlatego, że głównie posługiwałam się abstrakcyjnymi kształtami, kwadratami, kółeczkami i takimi tylko plamkami koloru, ale bardzo fajnie zastosować to na swoich pracach. I teraz pokażę Wam kilka przykładów, gdzie te rozwiązania zastosowałam w jakimś stopniu. W pracy, na obrazie czy na rysunku większość tych kontrastów będzie się tam pojawiała w różnym stopniu. Popatrzmy teraz już tak bardziej praktycznie na kilka obrazów, na których ten kontrast został zastosowany, różne rodzaje tego kontrastu. Oczywiście na obrazach te rodzaje kontrastu się mieszają i łączą, więc to nigdy nie jest taki zupełnie jeden rodzaj tylko tego kontrastu, ale wybrałam takie obrazy do pokazania Wam, gdzie jeden z tych rodzajów kontrastów jest taki bardzo wyraźny w stosunku do tych innych i przeważa właśnie w tym obrazie. Na pierwszym obrazie, tym z kotem, chodzi oczywiście o kontrast walorowy. Kot jest namalowany bardzo ciemno, tło jest stosunkowo jasne i miejsce, gdzie jest głowa kota, jest miejscem największego kontrastu w całym obrazie. Nigdzie indziej już nie ma zestawienia tak jasnego koloru obok tak ciemnego. I właśnie przez to, że ten kontrast walorowy jest tutaj taki bardzo, bardzo mocny, nasze spojrzenie momentalnie kieruje się na tego kota i na jego głowę. W tym drugim obrazie tutaj typowy kontrast koloru. Oczywiście tutaj działa też kontrast walorowy, bo jest pokazany żółty element, tutaj ciężarówka, a dookoła mamy niebieskie, szaro-niebieskie otoczenie, które jest dosyć ciemne, więc ten kontrast walorowy też zachodzi tutaj, tak jak w poprzednim obrazie, ale jednocześnie tu dochodzi bardzo mocny kontrast kolorystyczny, żółty, dookoła niebieskie, fioletowawe kolory. To jest taki bardzo mocny kontrast kolorystyczny. Tutaj obraz, który wybrałam, żeby pokazać Wam, jak troszeczkę subtelniej można używać kontrastu. W tej scenie posłużyłam się kontrastem intensywności koloru. Wśród samych maków one są malowane różnymi czerwieniami. Większość maków jest malowana takim troszeczkę przytłumionym czerwonym. On jest albo taki zgaszony, albo taki jaśniejszy. Nie jest to bardzo, bardzo intensywny czerwony. Natomiast te miejsca wśród maków, które mają przyciągać nasz wzrok, są pomalowane te maki najintensywniejszą czerwienią, jaką miałam. Więc na pierwszy rzut oka wszystko się wydaje czerwone, ale dopiero jak tak się dokładnie przyjrzymy, to widać, że są różnice w tych czerwieniach i ten najintensywniejszy kolor czerwony jest tylko w określonych miejscach, dlatego że on ma tam specjalne zadanie, ma przykuwać nasz wzrok i prowadzić to spojrzenie w głąb obrazu. Tutaj przykład kontrastu elementów pionowych, tych elementów, które wyznaczają nam pion obrazu, z elementem poziomym. Pionowe elementy to tutaj będą właśnie topole, które wyraźnie nadają całemu obrazowi taki bardzo wertykalny charakter. Jeszcze podkreśla go też to, że format kartki jest też pionowo użyty, a kontrastuje z tymi wszystkimi pionami ta pozioma linia wyznaczona przez płot. Poziom płotu tworzy ten duży kontrast z drzewami i nasz wzrok jakby schodzi w dół. W dodatku ten płotek jest przerwany i teraz przechodzimy do następnego obrazu, w którym jest podobna rzecz zastosowana. Mówiłam o rytmie i o zaburzeniu rytmu w obrazie. Tak jak przed chwilą ten płotek, gdzie mogliśmy się domyślać sztachet, tak tutaj mamy całą kępę drzew i pnie drzew tworzą nam taki pionowy rytm. Drzewo rośnie obok drzewa, obok drzewa, obok drzewa i w pewnym momencie
nagle mamy lukę, mamy przerwanie tego rytmu, a potem ten rytm powraca, potem mamy następne pnie drzew. I ta luka powoduje to, że nasz wzrok też się tam kieruje. Jest to właśnie ten kontrast, gdzie jakby zabrakło tego rytmu. Że wcześniej mieliśmy ten rytm pni i później mamy, a tutaj nam czegoś brakuje i ze względu na tą różnicę pomiędzy występowaniem czegoś a brakiem czegoś, nasze spojrzenie tutaj się też skupia. I tak samo na tym płotku, tutaj wróćmy jeszcze przez moment do tego poprzedniego obrazu, ten płotek też jest w pewnym momencie przerwany i też nasz wzrok momentalnie podąża w tą właśnie przerwę. Tutaj obraz pokazujący kontrast wielkości. Wzrok podąża w określone miejsce także dzięki kontrastowi walorowemu tutaj, ale jak zobaczymy na wielkości obiektów, które tutaj są, mamy duże budynki. Te budynki na pierwszym planie są dosyć ciemne, więc działają taką solidną, sporą bryłą. Natomiast to miejsce, gdzie ten wzrok ma powędrować, gdzie ma się skupić, w tym miejscu są małe postacie, jakieś samochody, drobne elementy i to podkreśla jeszcze dodatkowo wielkość tego miasta i ta drobniutka skala ludzi w stosunku do zabudowy dookoła. Tutaj taki troszeczkę zabawny obraz. To jest obraz przedstawiający kłódki wiszące na moście. I te kłódki potraktujmy tutaj jako tą fakturę. A oprócz tego mamy 3 takie większe kłódki w kształcie serca, które są bardzo gładkie. I mamy ten kontrast pomiędzy tymi drobnymi kłódkami, tworzącymi jakby taką masę całą i tymi kilkoma bardziej gładkimi kłódkami. I też nasze spojrzenie oczywiście wędruje do tej różowej kłódki, także ze względu na to, że ona w przeciwieństwie do pozostałych jest i jaśniejsza i jednocześnie ma dosyć intensywny kolor. Więc dlatego na przykład patrzymy na różową w pierwszej kolejności, a nie na tą czerwoną, dlatego że ta czerwona walorowo z kolei bardziej się zlewa z otoczeniem. I jeszcze obraz pokazujący to, w jaki sposób możemy operować krawędziami po to, żeby podnosić lub wytracać kontrast. Jak spojrzycie na twarz, która jest bardzo mocno oświetlona i tak samo dłonie, tam krawędzie, miejsce, gdzie kończy się nos, usta, tam gdzie jest granica dłoni i tego ciemnego tła, te krawędzie są bardzo ostre. Tam nie ma delikatnego przejścia, kończy się jasne, zaczyna się ciemne. Natomiast te miejsca, które jakby były mniej interesujące, te miejsca, które są bliżej krawędzi obrazu, na przykład miejsce, gdzie kaptur dochodzi do krawędzi obrazu, można zobaczyć, że tam prawie w ogóle nie widać tej krawędzi kaptura, on jakby wtapia się niemalże w tło i właśnie dzięki temu nie przyciąga też tej uwagi aż tak bardzo i tak samo podobny zabieg jest zrobiony poniżej dłoni, gdzie bluza też jest troszeczkę bardziej przyciemniona niż była i jednocześnie ta krawędź jasnej bluzy jest taka rozedrgana bardziej, nie jest taka bardzo wyraźna. Więc tam, gdzie damy ostrą krawędź, ten kontrast będzie bardziej widoczny i będziemy na niego bardziej zwracać uwagę, a tam, gdzie tą krawędź troszeczkę rozetrzemy, rozmażemy, sprawimy, że ona przestanie być taka widoczna, tam ten kontrast też przestanie tą uwagę aż tak bardzo przykuwać. Zachęcam Was do przyjrzenia się jeszcze raz tym różnym rodzajom kontrastów, może do pooglądania jakichś albumów i popatrzenia, w jaki sposób malarze się tymi zabiegami posługują. Naprawdę jest to bardzo przydatna, praktyczna umiejętność i wiedza, dlatego że potrafi uratować obraz i sprawia też, że bardziej świadomie malujemy i bardziej świadomie nakierowujemy widza na konkretne miejsca w naszym obrazie. Zapraszam Was do obejrzenia jednego z filmów, w którym malowałam obraz też zbudowany na zasadzie takiego wyraźnego kontrastu kolorystycznego, czerwony-zielony i ten film jest do obejrzenia tu. A na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia następnym razem.